Chodź pan. Chodź pan. Dzień dobry. No jak pan nie mógł zauważyć, że porysowano samochód? Tego pana. A jak to? Jak on ma coś zauważyć, jak to jest jakiś niepełnosprawny? Kogo pan tu zatrudnia? Nie widział pan nic? Zobacz, dziadu, kto to zrobił? Zaraz, widział pan to czy nie? Ale to się musiało stać gdzie indziej. Spałeś zapewne. Spałeś. Zatrudniam tutaj pana. Pan ma obowiązki. Musi pan pilnować auta. A jak nie? To won! Dziś w odcinku były komentator sportowy zostaje wyrzucony na bruk. No właśnie, co się stało? Bo pan tak nagle zniknął. Nie słyszy pan? Straciłem narzędzie pracy. Angelika prosi policjanta Darka o pomoc w prywatnej sprawie. Chciałam cię o coś podpytać. O znajomego. Zniknął i martwię się. Ktoś ważny? Co tak wypytujesz? Nie możesz mi po prostu pomóc? Kazimierz dowiaduje się, kim jest chłopak Marty. Nie widzisz, że to wszystko jest ściema? Ty nic nie wiesz. Gość rozwalił twój związek z Lolkiem, a jeżeli to ukrywa wszystko przed tobą, no to chyba to nie jest normalne, prawda? Lombard odwiedza niecodzienny gość, sportowiec Bartek Marszałek. Ja myślałem, że pan najpierw zadzwoni. No byłem akurat w okolicy i postanowiłem podjechać, a to jakiś problem? Nie, wręcz przeciwnie. Jestem po prostu pozytywnie zdziwiony. Angelika od ostatniego razu nie miała kontaktu z Cezarym. Postanowiła zadzwonić do Kaśki, by ta ją skontaktowała z kolegą Cezarego. No poszukaj dobrze tego numeru. Mówię ci przecież, że skasowałam. Dobra, Angela, słuchaj, ja nie chcę wracać do starych spraw. Zresztą, po co ci w ogóle ten numer? Nie mogę się dodzwonić do Cezarego. Nie dość, że nie wiem, gdzie jest. Martwię się, czy coś mu się nie stało. Muszę kończyć. Załatw mi ten numer, okej? Jaki numer? A co ty taki ciekawski? Tak, tylko pytam. Coś się stało? Nie, po prostu muszę załatwić numer do lekarza dla koleżanki. Tak? A coś jej dolega? A nie, to wiesz, takie babskie sprawy. Angelika słabo kłamała. Nie chciałem jej jednak naciskać i udałem, że kupiłem to kłamstewko. Nie no, wiertarka jest w bardzo dobrym stanie. Używał jej pan w ogóle? Ani razu. Gdybym tylko miał paragon, oddałbym ją z powrotem do sklepu. Kurczę, to nie szkoda? Przecież taki sprzęt nada się do każdej roboty. Właśnie dlatego chcę sprzedać. Jak to? No co się tak dziwicie? Przecież nie będę tyrał jak jakiś najemnik. A moja teściowa tak właśnie dokładnie sobie to wymyśliła. A co ma do tego teściowa? No bo to jest prezent od niej. Nie, no to super prezent. Taka teściowa to skarb. Ale ona chce, żebym u niej remont robił. Jeszcze dobrze nie zdążyłem tego rozpakować, a ona już. Maniuś, zrób to, Maniuś, zrób tamto. No bez przesady, jak pan wywierci jedną czy dwie dziurki, to naprawdę świat się panu nie zawali. Ale ona chce, żebym u niej generalny remont robił, łącznie z burzeniem ścian i Bóg wie jeszcze czym innym. Od tego są odpowiednie firmy. No, może teściowej nie stać na taki remont. Jej nie chodzi w ogóle o pieniądze, tylko żeby mi głowę zawracać i mieszać w naszym życiu. Dobra, dajcie dobrą cenę i znikam. Okej. Trochę się obawialiśmy, czy facet nie wciska nam kradzionego sprzętu, ale wydawał się szczery w tym swoim oburzeniu na teściową. No i cenę wytargowaliśmy dobrą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym to zastawić. A koszulki to od razu może pan schować, bo odzieży nie przyjmujemy. Ale to są z autografami. Piłkę od biedy możemy wziąć. Ten kask, rękawice bokserskie, ale to jest niewiele warte. Ale
Na tym na pewno nie stracicie. To są unikalne przedmioty. No, chociażby na przykład ten kask. Ten kask? A co w nim takiego niezwykłego? To jest prawdziwy rarytas. Waldemar Marszałek zdobył w nim swoje pierwsze Mistrzostwo Świata w Poznaniu w 1979 roku. Kto taki? 6-krotny mistrz świata i 4-krotny mistrz Europy w zawodach motorowodnych. A motorowodnych. A skąd pan ma ten kask? Waldemar Marszałek dał go na aukcję charytatywną. Zbieraliśmy wtedy dla chłopca, który był chory na białaczkę. No i ktoś wylicytował i nie zapłacił. I pan go wziął? Nie. Zrobiliśmy zrzutkę w redakcji. A jak odchodziłem z pracy, to dostałem go na pamiątkę. A to nie szkoda pozbywać się takiej pamiątki? Szkoda, ale pilnie potrzebuję pieniędzy. A no to może lepiej sprzedać to jakimś kolekcjonerom. Więcej pan za to dostanie niż u nas. Ja nie wiem, jak szukać. A poza tym nie mam czasu. A tutaj u was to może go jeszcze odzyskam. Facet miał coś z głosem. Było mi go szkoda, ale te przedmioty miały bardziej wartość sentymentalną niż realną. Nie mogliśmy za nie dużo dać. Nasze rękawice z podpisem Adamka. Adamka. No, Adamka, tak. Dobrze. To tak. Za te rzeczy, za całość mogę panu dać 400 zł. No dobrze, Mariusz. ale ja spróbuję to odebrać. Ja wiem, ale my po prostu musimy zakładać każdą ewentualność. Angelika, ja jestem skłonny zaryzykować. Jeżeli pan nie odbierze zastawu, to ja to wykupię. Okej, jak chcesz. Dobrze, to poproszę pański dowód, żebym mógł wypisać umowę. Proszę. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Retycki? Pan jest tym komentatorem sportowym. Tak, no byłem. No właśnie, co się stało? Bo pan tak nagle zniknął. A co? Nie słyszy pan? Straciłem narzędzie pracy. No a jak do tego doszło? Nie chcę do tego wracać. Jak mogłem nie rozpoznać Zbigniewa Retyckiego? Co prawda jego głos był mi bardziej znany, ale i twarz często przewijała się w mediach. No ale tutaj nie ma adresu zamieszkania. Gdzie pan mieszka? A tak, tu i tam. Tak, ja muszę coś pisać w umowę. Nie wiem, cokolwiek, adres korespondencyjny. To może Lechitów 18. Lechitów 18. Dobrze. Może jakiś numer telefonu? Nie posiadam. Ale będę pamiętał, żeby przyjść tutaj do was jeszcze przed terminem. Mariusz szukał informacji o byłym komentatorze sportowym, który został klientem Lombardu. A ty co masz takiego ważnego, że nie mogłaś jej obsłużyć? No przecież poradziłeś sobie. Czytam o tym Retyckim, wiesz, ten klient od pamiątek sportowych. A on rzeczywiście był taki znany? No właśnie, tylko później zniknął z mediów. Myślałem, że po prostu dał sobie spokój, A co z tym jego głosem? No właśnie czytam, że miał nowotwór krtani i struny głosowe zostały uszkodzone. No to faktycznie nie mógł być już dłużej komentatorem sportowym. Wygląda na to, że po stracie głosu w ogóle przestaną się nim interesować. O, zobacz. Samf. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym możemy pomóc?
Chciałbym zastawić przyczepę, ale nie mam jej czym przywieźć. A jaka to przyczepa? Taka jednoosiowa ze sztywną budą. Dobrze, a to daleko stąd? Parę minut drogi, niedaleko stąd. Nie, oczywiście, ja akurat dobrze się składa, bo mam hak w samochodzie, to pojadę a ty, Angela, zostań. Poradzisz sobie, nie? Jasne. Dobra, jakby coś, to dzwoni, dobra? Dobra. Sprawa byłego komentatora nie dawała mi spokoju. Więc po załatwieniu sprawy z klientem od przyczepy pojechałem do niego. Mariusz pojawił się pod adresem, który przy podpisywaniu umowy podał były komentator. Jak się mi pan stąd wynosi? Mówiłem panu, że nie mam się gdzie podziać, tak? A co mnie to interesuje? Tam w budce zostały moje rzeczy. To teraz pan znajdziesz je na śmietniku! Przepraszam, dlaczego pan popycha tego człowieka? A co to pana interesuje? To są nasze sprawy! Proszę mi pozwolić wziąć moje rzeczy. Powiedziałem panu, że znajdzie pan je na śmietniku! Ja panu powiedziałem, żeby się pan grzecznie odnosił do tego pana, dobrze? Idź pan stąd, bo... Bo co? Nie wiedziałem jeszcze, o co chodziło, ale najwyraźniej nasz klient miał kłopoty, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Postanowiłem dowiedzieć się, w czym rzecz. Pan tutaj mieszka? Tak jakby. Jak to możliwe? Straciłem głos, życie też. Tak, czytałem o tym. To był, zdaje się, błąd lekarza podczas operacji, prawda? Sprawę umorzono, a ja naprawdę nie miałem siły się odwoływać. No ale dlaczego? Przecież to była ewidentna wina lekarza. Nie wiem. Stwierdzili, że operacja się udała. Tylko doszło do powikłań. A dlaczego pan tego nie nagłośnił we wszystkich mediach? Co by to dało? Głosu bym nie odzyskał. Pracy też nie. Ani rodziny. Lepiej już było umrzeć. No proszę tak nie mówić. No. Co mi pozostało? Jestem bezdomny. Mieszkam tutaj, w budce. To jest mój kąt. Właściwie to był. Pomoże mi pan przewieźć te rzeczy? Oczywiście. Gdziekolwiek pan zechce. Właśnie jeszcze nie wiem. Może do Lombardu wziąłby pan trochę, bo mam jeszcze jakieś pamiątki. Oczywiście, tak. Tak? Wziąłem kilka rzeczy. Bardziej na przechowanie niż dla zysku. Chciałem mu pomóc. Jestem. Co, załatwiłeś z tą przyczepą? Tak, wszystko gra. Pieniądze już wypłaciłem. Przyczepa jest w magazynie. I umowa też jest ta. A to co? A to przy okazji. To od tego komentatora? No, jest bezdomny. Wiesz, mieszka na parkingu. Nawet stamtąd chcą go wywalić. To dlatego nie mógł podać adresu zamieszkania. No tak, musimy mu jakoś pomóc. To jest za pierwsze miejsce. Waldemar Marszałek. To było do przewidzenia. Czułam, że Mariusz nie zostawi sprawy tego mężczyzny i będzie chciał mu pomóc. Mariusz starał się zainteresować redakcje sportowe losem byłego komentatora. Nie wie pan, kim jest Zbigniew Retycki? No jak może pan pracować w redakcji sportowej i nie znać Zbigniewa Retyckiego? Dobra, do widzenia. I co? Jak ci idzie? Fatalnie. Redakcje sportowe mają to gdzieś. Tylko nagrałem się na pocztę. No i co teraz? Czekam na odzew. Mam pomysł, jak Retycki mógłby wrócić do mediów. Hej! Jest tu kto? Cześć, tutaj jesteśmy. Cześć. Hej! Hej. Cześć. To jak? Nie kończycie jeszcze? Jak widzisz, No widzę właśnie, no ale to co? Zbierajcie się, czas najwyższy, bo zaraz kluby otwierają. Kaśka mnie zaskoczyła swoją wizytą, no bo przecież się nie umawiałyśmy. Byłam pewna, że ma dla mnie jakieś informacje o Cezarym. Ale Angela, jakby facetowi na tobie zależało, no to chyba sam byś się odezwał, nie? No chyba, że coś mu się stało. Tak. No a niby co? Nie umiał siebie zadbać, czy co, jakieś ciemne interesy prowadzi?
Nie, no, chyba nie. Zresztą niewiele o nim wiem. No to może i lepiej, skoro nawiał, co? Nie, na pewno nie nawiał. Dobra, słuchaj. Pójdziemy do klubu, będzie super, zapomnisz o nim mówić. Nie chcę. No dlaczego nie? Ostatnio byliśmy i było fajnie. Angela, klina trzeba klinem. O jakim klinie mowa? A, Kaśka szuka pocieszenia po facecie. Poważnie? Ach, no bo widzisz, no, same dranie, no co ja poradzę. No ale to może ty ze mną pójdziesz do klubu, bo namawiam Angelę, a ona jak zwykle się miga. A wiesz, że chętnie? Tak? No. O, super. No to co, to chodźcie razem. Nie chcę. Cześć. No co ją ugryzło? Nie, nieważne. To co, idziemy? Spoko. Zaangażowałam się w znajomość z Cezarym i byłam kompletnie skołowana jego zachowaniem. Nie wiedziałam, na czym stoję, a Kaśka oczywiście niczego nie ułatwiała. Kolejnego dnia Mariusz był w wyjątkowo dobrym nastroju. A jak tam wczoraj wieczór z Kaśką? Dobrze. Co, było coś? A o co pytasz? No wiesz. Chcesz wiedzieć? To zapytaj Kaśki, na pewno ci powie. Cześć. Cześć. Co to za pilna sprawa? Chodźmy na zaplecze. Zdziwiło mnie nagłe najście tego policjanta. Tym bardziej, że wyglądało na to, że to Angelika go wezwała. Miałem nadzieję, że nie miała znowu jakichś kłopotów. Po co przyszedłeś do Lombardu? Nie mogłeś do domu? Do domu miałem przyjść? To jakieś zaproszenie na randkę było? Nie. Po prostu wystarczyło w ogóle zadzwonić. Chciałam cię o coś podpytać. O co? O znajomego. Zniknął i martwię się. I kto to jest? No znajomy, mówię ci. No i co, ich chcesz zgłosić zaginięcie? Mogę zgłosić, jeżeli to coś pomoże. No jeśli nie jesteście rodziną, to no raczej nie masz podstaw. Chyba że o czymś nie wiem. Nie, po prostu nie znam rodziny Cezarego. On się nie odzywa i no tak po ludzku się martwię. Ktoś ważny? Co tak wypytujesz? Nie możesz mi po prostu pomóc? No, zrozum, że taka samowolka to zawsze jest łamanie przepisów. Ale zrozum, że bardzo mi zależy. No, a ty zrozum, że chciałbym wiedzieć, dlaczego ryzykuję. Bo cię o to proszę. Odkryłam się przed tym gliniarzem. Nie chciałam tego, bo on i tak dużo o mnie wiedział. No ale co miałam zrobić? Martwiłam się o Czarka. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam pana Mariusza. To ja. O co chodzi? Dostałem na pana namiary od kolegi z redakcji sportowej w sprawie Zbigniewa Retyckiego. A, super. Świetnie. I co, można coś zrobić? No właśnie chcę to ustalić. Ja mam kilka pomysłów. Mógłby pracować w redakcji, pisać teksty, zna się. Jasne, zorientuję się, tylko najpierw muszę z nim pogadać. Gdzie go znajdę? Mieszka przy ulicy Lechitów 18. W budce na parkingu. Aż tak go przemiliło? No niestety. Koniecznie trzeba mu pomóc. Dziękuję za namiary. Zajmę się tym. No. Do widzenia. Miałem nadzieję, że jakoś uda się pomóc panu Zbigniewowi. Reporter wydawał się bardzo przejęty jego losem. Reporter przyjechał do byłego komentatora sportowego, aby przeprowadzić z nim wywiad. Co pan? Dzień dobry, pan Retycki, prawda? Tak. Dostałem pan adres w Lombardzie. Chciałbym zrobić o panu materiał. O mnie? Rzeczywiście, nie jest dobrze z tym pana głosem. Jak do tego doszło, proszę powiedzieć? Nieudana operacja. I co, potem wszystko się posypało? A niestety. Nisko pan upadł. Po co pan właściwie tu przyszedł? No chcę panu pomóc.
Nagłośnię sprawę, opiszę tą całą sytuację, trudne pana położenie, no i ludzie zareagują. Nie chcę się wystawiać na żadne pośmiewisko, dobrze? A co pan, każdy czasem upada. Mogę pan zrobić zdjęcie do tej budki? Nie zgadzam się na żadne zdjęcia i na artykuł. Nie chce Niech pan odejdzie. pomocy? Pan nie chce mi pomóc, tylko pan chce zarobić na moim nieszczęściu. Nie bądźmy dziećmi. To jedyna szansa, by pan wydostał się z tej budki. Niech pan odejdzie. Zaraz, jeszcze pana tu widzę? Przecież pan wie, że nie mam się gdzie podziać. Wie pan co mnie to obchodzi? Wiedziałem, że z panem będą same problemy. Teraz to pana my wyniesiemy. No chwileczkę, ale... No, zaraz, panowie, czekajcie. No, wąt mi stąd! Kazimierz wracał z obiecującego spotkania biznesowego. I bardzo bym prosił o w miarę szybką decyzję. Proszę pana, proszę mi dać trochę czasu do namysłu. Dobrze, tylko że ilość udziałów w spółce jest ograniczona, a zainteresowanie jest bardzo duże. Wie pan, pośpiech to jest dobry przy łapaniu pcheł. Oczywiście to są zbyt duże pieniądze, żeby pochopnie podejmować decyzje, ale proszę wierzyć, centra obliczeniowe to w tym momencie jest przyszłość. I w ogóle jest... Jeszcze będą z ciebie ludzie, synek. No, ale ja ci muszę jeszcze coś powiedzieć. Zostawiłbym swoją wizytówkę. Tak, bardzo dziękuję, no. Byłem w szoku. Przecież to był ten Wojtek, chłopak Marty. Poznałem go. Okazało się, że jest synem Korynta. Zostawcie to, proszę was. Wynocha, niech się pan stąd wynosi. Już pan tu nie mieszka. Niech mi pan da jeszcze szansę, to naprawdę nie była moja wina. Właśnie zatrudniłem profesjonalną ochronę. No przecież nie może mnie pan tak wyrzucić na brugle, a nie mam się gdzie podziać. Wie pan co, idź pan szukać sobie jakiegoś kanału, albo noclegownie są wolne, tam pan idź. Zaraz, co to za fotografowanie? To prywatna posesja. Jestem dziennikarzem, mam do tego prawo. Dawaj, aparat. Gówno mnie to obchodzi, dawaj pan to. Ej, zostaw to! Zamknij, ryj. Nie ma pan prawa, tutaj wrócę z policją! Możesz se wracać z kim chcesz. Niech pan to zostawi, nie zna się pan, to profesjonalny sprzęt. Znam się na tyle, żeby wykasować zdjęcia. Zostawcie go! Zostawcie! A ty się nie wtrącaj, tylko szukaj sobie lepiej noclegowni. Wynocha stąd. Nie możecie go tak wyrzucić na bruk. bo w ryj dostaniesz. Kazimierz postanowił jak najszybciej porozmawiać ze swoją córką o Wojtku. Cześć. Coś ty taki skwaszony. Skwaszony. Dziwisz się? Jak rodzona córka robi mnie w trąbę? Niby z czym? A kiedy mi chciałaś powiedzieć, że ten twój Wojtek to syn Korynta, co? Bałam się, jak zareagujesz. No właśnie, to chyba oczywiste, nie? Właśnie. No ale dla mnie to też było duże zaskoczenie. On ma całkiem inaczej na nazwisko. Tak? No to skoro wiesz, kto to dlaczego się z nim prowadzasz? Co to jest w ogóle za sformułowanie? Jak ty tak możesz mówić? A właśnie, że mogę. Nie widzisz, że to wszystko jest ściema? Ty nic nie wiesz. A właśnie, że wiem. Gość rozwalił twój związek z Lolkiem, a jeżeli to ukrywa wszystko przed tobą, no to chyba to nie jest normalne, prawda? Lolek sam był sobie winien. Nie dał mi się przeprosić. Lolek winien? Tobie się chyba coś pomyliło, córciu. Kaziu, czemu ty tak krzyczysz? Słychać was w całym domu. No to nie powinnaś się chyba dziwić. Jak to być spokojnym, jak rodzona córka prowadza się z młodym Koryntem? Opanuj się, przecież to nie jej wina. Tak, opanuj się, opanuj. No, trzeba znaleźć jakieś wyjście. A tego Korynta to ja tak urządzę, i tatusia, i synusia. Wojtek nie jest niczemu winien. Nie widzisz, że cię omamił? No, ale nie martw się, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Nie. Co nie? Nie będę z wami więcej rozmawiać o swoich prywatnych sprawach. To moje życie. Marta! Marta! Uspokój się, no. Spokojnie. Ten synalek Korynta zawrócił Marcie w głowie. Nie sądziłem, że Korynt aż tak daleko się posunie. Reporter nie chciał się narażać i opuścił teren parkingu. W tym czasie eksmisja Zbigniewa nabrała przyspieszenia. Trzeba było tych pismaków na nas nie nasyłać. Nikogo tutaj nie nasyłałem. Dobra. To ja panu kąt dałem na zimę. Tak pan jest wdzięczny? Zawsze byłem uczciwy wobec pana. Uczciwy.
Bardziej pan spałeś, a nie pilnowałeś. To jest taka uczciwość? Szefie, Dobra, dobra. Wszystko tam? Zabrane? Już wszystko. To zamykaj. Żeby nic tu mi nie zostało. nie dam rady. To my damy radę. Na amen! Kolejny dzień pracy w Lombardzie rozpoczął się od nieprzyjemnej niespodzianki. W ogóle jak to było z tym komentatorem? Naprawdę aż tak się stoczył? Skąd pan wie, że tu był? No sami spójrzcie, jesteście sławni. Kurczę, Padek znanego dziennika wrak człowieka wyrzucony z budki? Ty patrz, jaki wredny tytuł dali. Stanowisko dla komentatora, upadek znanego dziennikarza. A co z moim smartfonem? Słuchaj, obejrzyj do końca i obsłuż pana, dobra? Ja zadzwonię do tego gościa. Halo? No co pan wyprawia, co? Miał pan pomóc Retyckiemu, a nie mieszać go z błotem. Przecież zrobiłem co mogłem. To tabloid. Szukam emocji. Tak, tylko że ja nie o taką pomoc prosiłem. No ale niczemu to nie szkodzi, bo ludzie będą poruszeni losem człowieka i mu pomogą. Nie tylko nie pomogłem, ale jeszcze zrobiłem z tego człowieka pośmiewisko, którego ten chciał uniknąć. Musiałem zająć się tą sprawą, bo było mi zwyczajnie głupio. Kazimierz postanowił jak najszybciej rozmówić się z Koryntem. O, witam pana serdecznie. Co za spotkanie. Chce pan coś zastawić? Jeszcze czego? Z oszustami nie robię interesów. Dlaczego nasłałeś swojego synarka na moją córkę, co? O czym ty mówisz? Nie udawaj, Korynt, że nie wiesz o związku Marty z twoim Wojtkiem. Że co? Jaki związek? Nie myć mi oczu i nie myśl, że to się uda. Nie dam skrzywdzić mojej córki twojemu kombinatorkowi. Mnie też się nie podoba, że się znają, ale nie są w żadnym związku. Nie kłam, Korynt. To wszystko było planowane. Najpierw ten twój Wojtuś rozwalił związek Marty z porządnym chłopakiem, a teraz ją zwodzi. Ale jak będą łzy, to obaj pożałujecie. Pamiętaj o tym. Idź ty. Nie wierzyłem w to zdumienie Korynta i nie żartowałem. Gdyby jego synalek miał zranić Martę, to urwałbym mu łeb gołymi rękami. I żadnej leżanki, bo któryś znowu będzie spał. Przepraszam, jest tu gdzieś Zbigniew? Jaki Zbigniew? Nie ma. Nie ma. Nie interesuje mnie to. A co, wyrzucił go pan? Nie dość, że dałem facetowi schronienie, to teraz na mnie psy wieszają. A gdzie pan był wcześniej? Znalazł się obrońca. No, że czy ktoś może powiedzieć, gdzie on teraz jest? Poszedł do jakichś znajomych? Nie wiem, on nie miał znajomych. I pan tu też jest niemile widziany. Idź pan stąd. Strzałeś wąt stąd. Tak grzecznie. Zaraz zadzwonię na policję. Tak? To dzwoń. Nielegalnie go zatrudniałeś pewnie, co? Nie zatrudniałem go w ogóle. On tylko tutaj pomieszkiwał. A wszyscy mówili, że pił. Na pewno nie pił. A mówię, że pił. Ale policją niech pan mnie nie straszy. Bo mogę zadzwonić i powiedzieć, że drugi raz pan na mnie napadłeś. Potem trzeci raz, jeżeli dowiemy się, że zrobiliśmy jakąś krzywdę. Przycisnąłem faceta i powiedział mi, gdzie wywiózł pana Zbigniewa. Ale nie było pewności, czy tam ciągle był. Pod nieobecność Mariusza Angelika mogła swobodnie zadzwonić do Darka. I jak tam dowiedziałeś się czegoś w sprawie tego mojego znajomego? Nie, ale raczej nie zaginął. Rodzina się nie martwi. Jaka rodzina? Siostra i rodzice. Ma jakiś wyjazdowy biznes. No, czemu do ciebie nie dzwoni, to no chyba sama musisz wiedzieć najlepiej. Dobra, muszę kończyć. Dzięki, cześć. Zmartwiły mnie informacje od Darka. Czyli jednak Cezary świadomie ze mnie zrezygnował, skoro rodzina miała o nim informacje. Cieszyłam się, że nic mu nie jest, ale jednocześnie było mi bardzo przykro. Wyrzucony z parkingowej budki komentator wciąż był w miejscu, które zarządca parkingu wskazał Mariuszowi. A ty czemu nie wchodzisz? Nie chcą mnie wpuścić z tymi wszystkimi rzeczami. To ja chętnie bym wziął kilka fantów. Niech pan to zostawi. Dobra, ja chciałem tylko pomóc. Dzień dobry. Pan też niech mi już nie pomaga. Bo mnie pan upokorzył. W gazetach.
Przepraszam. Ja nie sądziłem, że ten dziennikarz tak to przedstawi. Ale teraz naprawdę pomogę. Nie chcę, nie chcę. Mam swoją godność. Ja wiem, jak ten szef pana traktował. Rozmawiałem z nim. No. Kawał szui. A i tak jedyny, który mi pomógł. Pozwolił mi przezimować tam w tej budce. No. Ale miał w tym swój interes. Zdaje się, że dużo pan nie zarabiał, co? Grosze. Ale nie mogłem wymagać więcej. Ludziom i tak się nie podobało, że taki mruk ze mnie. Dobrze. Ja myślę, że nie ma sensu tu wystawać. Jedźmy z tym do Lombardu, coś wymyślimy tam. Nie. Niech pan mnie zostawi w spokoju, dobrze? Źle to wszystko rozegrałem. Rozumiałem, że facet się na mnie wkurzył. No ale i tak nie zamierzałem się poddawać. I kiedy chciałeś mi powiedzieć o twojej ukochanej? Czekałem na odpowiedni moment. To go chyba przegapiłeś. Rozmawiałeś z jej ojcem. Proszę, jak dobrze poinformowany. A może wy jesteście w komitywie? Może mu kablujesz? Daj sobie spokój. Ukrywasz kontakty z nim. Jak mam ci zaufać? Potrafię odróżnić życie prywatne od zawodowego. Zawodowo to my go chcemy zniszczyć. Nie musimy go niszczyć. Wystarczy, że go osłabimy. Nie wystarczy. Musi pójść z torbami. Ja nie mam zamiaru nikogo niszczyć. Jak ci to nie pasuje, to nie musimy razem pracować. Albo ja, albo oni. Większość życia obywałem się bez ciebie. Chciałem to zmienić, ale nic na siłę, tato. Dwie godziny później Mariusz wrócił do Lombardu, ale zamiast pracować, myślał, jak pomóc byłemu komentatorowi. Mariusz, to tak szukasz pomysłu dla tego faceta? Filmiki sobie oglądasz? No ale to nie jest przypadkowy filmik. To jest na nim syn Waldemara Marszałka. No i? To jest syn właściciela kasku, który zastawił nas Retycki. Ściga się. Tak jak ojciec. No, Napisałem do niego. a dlaczego napisałeś do niego, a nie do jego ojca? No bo tylko do niego znalazłem kontakt. I co napisałeś? Napisałem, że mamy kask jego ojca, w którym zdobył pierwsze mistrzostwo świata w 1979 roku i że gdyby byli zainteresowani, to proszę o kontakt. Co, ale po co jemu taki stary kask? Przecież jego ojciec go oddał. Dał. Dał na aukcję charytatywną, a to jest różnica. To jest pierwsze światowe trofeum Waldemara Marszałka. Dobra, ale dlaczego nic nie wspomniałeś o Retyckim? No bo chciałem porozmawiać na żywo. Wiesz, nie chcę tak atakować od razu, że potrzebuję pomocy. Rozumiesz? No tak, o ile się uda. Napisałem też do innych sportowców, których rzeczy zostawił Retycki. Oby się udało. Zobacz, jaka to jest szybkość. Mega, no. Niesamowity sport. Dzień dobry. Przepraszam. Chciałabym nabyć zegarek. Mogłabym prosić kogoś? Już do pani idę. Czekaj, ja już wszystko załatwiłem. Odpocznij sobie. Dobrze, dziękuję. No, na chwilę zerknąłem na ten wyścig i trochę mnie wciągnęło. Niesamowite, taka prędkość na wodzie. Chciałbym kiedyś tak spróbować. Kazimierz nie potrafił zaakceptować związku Marty z synem Korynta. Pecia, no powiedz mi, co ja jej takiego zrobiłem, że ona mnie tak traktuje? No przecież ona nie zrobiła tego tobie na złość. Nie? A komu? No a kto się tutaj denerwuje? Ja. Zakochała się, po prostu. Zakochała się. No, ale przecież wie, że Korynt to wróg. Twój wróg. Ona ma swoje życie. Jak mój, to i jej. Przecież jesteśmy rodziną. Nawet Tadek by mnie takiego numeru nie wyciął. Beata, musisz z nią porozmawiać. Ja nie chcę więcej widzieć przy niej tego chłopaka. No ale to nic nie da, Kaziu. Oni są młodzi, jeszcze naprawdę bardzo dużo może się wydarzyć. O właśnie. Nie chcę, żeby się coś wydarzyło. Rozumiesz? Mhm. Zrozum. A jak Marta zajdzie w ciążę, to co wtedy zrobimy? No to trudno. Będziesz dziadkiem. Co? Po moim trupie.
No to co chcesz zrobić? Nie wiem. Coś wymyślę. Oj, ty dziadku mój. Los okrutnie ze mną pogrywał. Jeszcze tego by brakowało, żeby Korynt był moim swatem. To jak koszmar z najgorszego snu. To jest dla pani. Dziękuję bardzo. To dziękuję, jestem za miesiąc. Zapraszam. Witam. Dzień dobry. Dostałem wiadomość w sprawie kasku. Nazywam się Bartek Marszałek. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No to ja właśnie do pana pisałem, ale ja myślałem, że pan najpierw zadzwoni. No byłem akurat w okolicy i postanowiłem podjechać. A to jakiś problem? Nie, wręcz przeciwnie. Jestem po prostu pozytywnie zdziwiony. Super, bardzo mi miło. To jak, mogę zobaczyć ten kask? Tak, pewnie. Już. A czy ten kask faktycznie jest aż tyle wart? No dla mnie tak. To pamiątka, która powinna pozostać w rodzinie i jest to bardzo cenne. Wow. No. Ile za niego chcecie? Na ile byłby pan skłonny zapłacić? No ja myślałem, że państwo podacie swoją cenę. Tak, tylko widzi pan, to jest trochę złożona sprawa. Tu nie chodzi o zysk Lombardu. Nie możemy go sprzedać. Jak to? No, musimy uzyskać najpierw zgodę właściciela, ale możemy spróbować to zrobić i jednocześnie mu pomóc. To było fajne. Jeszcze niedawno oglądałem, jak Bartłomiej i marszałek ściga się na wodzie, a teraz stał przede mną. Lombard często stwarza ciekawe sytuacje. Mariusz przywiózł swojego gościa do noclegowni dla bezdomnych, gdzie przebywał pan Zbigniew. Mówiłem panu, żeby pan mnie zostawił w spokoju, tak? Ale ja nie mogę, panie Zbigniewie. Tym bardziej, że muszę panu kogoś przedstawić. To jest syn Waldemara Marszałka. Bartłomiej Marszałek. Bardzo mi miło. No. No proszę. A ja mam kask, w którym ścigał się pana ojciec w 1979 roku. No bardzo chciałem go od pana odkupić. Ale ja nie chcę go sprzedać. Bardzo pana proszę, to nasza rodzinna pamiątka. Tata na pewno będzie bardzo zadowolony, choć jestem pewien, że też zasmuci się, kiedy opowiem mu o pańskiej sytuacji. Tak? A niech mu pan nic nie mówi. A dla mnie ten kask też jest pamiątką. Ale niech pan sobie pozwoli pomóc. Przecież wiemy, że pan go nie wykupi, a zaraz będę musiał go sprzedać. Czemu pan mi pomaga? Bo ja nie mogę patrzeć, jak pan się poddaje. Ja się nie poddaję! Ja chciałem się utrzymać przy dziennikarstwie, tylko się nie udało! No co panu zaproponowali? Pisanie artykułów. To nie dla mnie. Zawsze się opierałem na emocjach, a tak na zimno, za komputera nie potrafię. Tym bardziej proszę dać sobie pomóc. Na godne przeżycie, dopóki czegoś nie zarazimy. Letycki był dumny i nieufny. No ale trudno mu się dziwić. W końcu tyle razy naciął się na nieuczciwych ludzi. I myślę, że obecność tego sportowca pomogła. Letycki uwierzył w szczerość moich intencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Angela, daj tę umowę zestawu. A pan już odbiera? Tylko kask. Kupi go pan Bartłomiej i dopłaci panu Zbigniewowi 700 zł. To było najlepsze rozwiązanie. No a przy okazji pokazaliśmy Letyckiemu, jak się ściga młody marszałek. Ma pan talent. Na pewno po ojcu. Pański styl jazdy jest bardzo podobny. No tak mówią. Tak. No tyle, że pański ojciec zdobył 3 razy z rzędu tytuł mistrza świata. I zrobił to jako pierwszy w historii. A potem dołożył jeszcze 3 kolejne. No, zgadza się, mam kogo ścigać w osiągnięciach, a pan rzeczywiście jest istną kopalnią wiedzy. A, nie. To wie każdy laik. Ale już o silnikach, na których ścigał się pana ojciec, no to już nie każdy może pogadać. No ojciec też modyfikował swoje silniki. Tak, wiem. Sam Koenig powiedział, że
to jedyny zawodnik, który potrafi ulepszyć jego silnik. No mówił też, że jedyny, który potrafi to wykorzystać na wodzie. No a co z pana bieżącymi startami? Ja przepraszam panowie, bo koleżanka jest tam sama z klientami. To ja pójdę, ale możecie spokojnie zostać i tu porozmawiać, dobrze? No dobrze, to ja też zadzwonię do taty, bo na pewno chętnie porozmawia z panem Zbigniewem. A, dobrze, to ja też zadzwonię, bo mam jeszcze jeden pomysł, jak pomóc panu Retyckiemu. Ale będzie dobrze. Zadzwoniłem do tego reportera. On zarobił kasę na poniżeniu pana Zbigniewa, no to teraz musiał się odwdzięczyć. Po prostu musiał. Tak, ojciec zdobył w sumie 27 medali na Mistrzostwach Świata i Europy. Ma pan niesamowitą pamięć. Ja mogę nawet panu wymienić, gdzie zdobył te wszystkie medale. Imponujące. A co on tutaj robi? Spokojnie, panie Zbigniewie. No co, załatwi pan coś? Poniekąd tak, ale to dorywcza fucha, no i na próbę. Nic nie chcę od pana. Ale niech pan da mu odkupić swoje winy, no. Co to ma być? Byłby zatrudniony do pomocy w dziale sportowym. Mamy mały zespół, młody. Przyda nam się człowiek z takim doświadczeniem. No, brzmi nieźle. Co pan na to? Trochę to jest dziwne, że specjalnie dla mnie tworzą jakieś stanowisko. Nie tworzą, było takie stanowisko researchera dla wszystkich działów. Niech się pan zgodzi, no. Przecież to nie jest jałmużna. Wędka, a nie ryba. No i przepraszam za ten materiał o panu, ale z tego żyję. Musiałem to zrobić. Słabe te przeprosiny. Dlatego zróbmy nowy, lepszy artykuł o tym, jak pan z nami pracuje, z happy endem. Co pan na to? Dobra. Spróbuję. No i świetnie. To co, to ja pojadę do noclegowni, zabiorę pana rzeczy i wstawimy do magazynu, no, dopóki pan nie znajdzie jakiegoś lokalu dla siebie. Dobrze. No i wszystko nieźle wyszło. Udało się pomóc panu Zbigniewowi. Kask mistrza świata motorowodnej formuły wrócił do właściciela, a redakcja zyskała nieocenionego pracownika. Jak? Wygląda na to, że mamy wspólny cel. Tak. Połączymy siły? Trzeba z tym skończyć. Nie ma takiej opcji. Nie będziemy rodziną. W następnym odcinku klient Lombardu odkrywa nagranie wypadku na zastawionej kamerce. To jest jakiś wypadek nagrany. Jaki wypadek? Co? To jest straszne. Jest coś dalej? Kazimierz i Beata są zaniepokojeni długą nieobecnością córki. Coś się mogło stać. Kamień w wodę. Musiało się coś stać. Mam złe przeczucie. Nawet tak nie myśl. Adek i Ryży walczą na ringu. Fajnie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.